Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na drugim spotkaniu z kursu obsługi oprogramowania PTV Visum. Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się podstawy obsługi interfejsu oraz załączenia podkładu mapowego. Na dzisiejszym spotkaniu zapoznamy się z tym, w jaki sposób dodawać, tworzyć nowe systemy i środki transportu w naszym modelu oraz w jaki sposób konfigurować typy odcinka. Zakończyliśmy dokładnie z takim widokiem, jak obecnie tutaj widzimy. Tak jak sobie ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu, będziemy pracować w zakresie przestrzennym tego podkładu mapowego, który żeśmy sobie tutaj tworzyli. Jak przeanalizujemy sobie, co znajduje się na tym podkładzie, co znajduje się w obszarze, który będziemy odzwierciedlać pod względem systemów transportowych i ich funkcjonowania, mamy tutaj różnego rodzaju drogi. Te drogi, jak Państwo wiedzą, można podzielić ze względu na przykład na klasy techniczne i przez to też ich znaczenie w sieci transportowej. Te odcinki zatem trzeba będzie w jakiś sposób zróżnicować, aby odzwierciedlić ich szczególne parametry wpływające na warunki ruchu drogowego. Oprócz tego, że mamy tutaj system transportu drogowego, mamy także system transportu publicznego. Konkretnie mam tu na myśli system transportu kolejowego i tramwajowego oraz oczywiście znajduje się tutaj ruch pieszy w tle, który do przemieszczania się potrzebuje odpowiednich ciągów pieszych celem dojścia do przystanków lub zaspokojenia swoich potrzeb transportowych. No i właśnie z racji tego, że nasza sieć transportowa będzie składała się z różnych elementów sieci, to należy zakodować w taki sposób tą sieć, aby wyróżnić w niej poszczególne właśnie rodzaje odcinków. Do tego celu służą tak zwane typy odcinka, żeby wyróżnić następnie poszczególne środki transportu, czy też właśnie podsystemy transportu. Będziemy musieli zakodować w programie, jakie systemy transportu będziemy chcieli uwzględnić w naszym modelu transportowym. Przejdźmy zatem do pierwszej czynności, o której powiedziałem, zatem do tworzenia typów odcinka. Na górze mamy pasek menu. Będziemy w pierwszej części naszych zajęć koncentrowali się na edycji sieci transportowej. W związku z tym to wszystko, co będziemy omawiać, jeśli nie będą Państwo mogli sobie przypomnieć, znaleźć gdzieś w programie, zapewne znajdą Państwo właśnie w tej zakładce sieć. Dzisiaj na tych zajęciach skoncentrujemy się na narzędziu, jakim jest opcja systemy transportowe oraz typy odcinków. Cały nasz kurs dzieli się jakby na dwie części. Pierwsza część dotyczy tworzenia właśnie i konfigurowania sieci transportowej. Druga część będzie koncentrowała się na modelu popytu, czyli odzwierciedleniu matematycznym, w jaki sposób ludzie zachowują się na sieci, w jaki sposób podejmują swoje decyzje odnośnie celu, podróży, czy też wyboru środku transportu. Dobrze, zatem mamy tutaj opcje systemy transportowe i typy odcinka. Przejdźmy może na początku do systemów transportowych. Otwieramy nowe okienko. To okienko ma w swojej nazwie nie tylko systemy transportowe, ale także modes, czyli gałęzie transportu, i demand segments, czyli segmenty popytu. I tutaj te nazwy w nagłówku tego okienka właściwie odzwierciedlają to, co mamy w środku, czyli w poszczególnych zakładkach. Popatrzmy, co tutaj jest w pierwszej zakładce. Mamy obecnie stworzone 3 systemy transportowe. Tutaj to nazewnictwo, jak pewnie Państwo zauważają, nie do końca jest poprawne. Powinniśmy mówić, że to są środki transportu, rodzaje środków transportu. W programie zostało to nazwane jako systemy transportu, stąd też zamiennie będę stosował to nazewnictwo podczas tego kursu. Mamy utworzone zatem 3 systemy transportowe: autobus, samochód oraz ruch pieszy. One są zakodowane pod takimi skrótami jak B, C, W odpowiednio. Oczywiście są do tego przypisane nazwy oraz typy. Typy wyróżnia się przede wszystkim 2 rodzaje plus 2 dodatkowe, o których zaraz powiem.
Pierwszy typ to jest PUT, czyli Public Transport, czyli transport publiczny. No wiadomo, że autobus zalicza się do grupy transportu publicznego. Samochód osobowy zalicza się do grupy PRT, czyli transportu prywatnego. Piesi zaliczają się do podsystemu transportu publicznego, w związku z tym mamy PUT Walk. Oprócz tego, że mamy skonfigurowany tutaj typ systemu transportowego, został on przypisany także do moda, czyli gałęzi transportu oraz do segmentu popytu. To, czym jest gałąź transportu, zaraz sobie powiem. Jeśli chodzi o segment popytu, do tego wrócimy na drugiej części naszego kursu, kiedy będziemy omawiać sobie model popytu. Mamy zatem te gałęzie transportu. Możemy sprawdzić, że jeśli mamy tutaj przypisany autobus i ruch pieszych do gałęzi transportu X, to w modach tutaj także mamy przypisane faktycznie do tej grupy X autobusy i ruch pieszych. Dodatkowo możemy tutaj zauważyć, że jest opcja wyłączenia możliwości przesiadania się pomiędzy tymi środkami transportu, które tutaj się znajdują, czyli dzięki temu, że jest tutaj zaznaczone X, jest możliwość wykorzystania w cudzysłowie środka transportu pieszego, żeby dojść na przykład do przystanku i tam wsiąść w autobus w ramach tej jednej gałęzi transportu. Segmenty popytu mają analogiczny sposób przedstawiania zawartości. Tak jak powiedziałem, do czego on służy, wrócimy później. Wróćmy zatem do systemu transportu. Naszym celem będzie odwzorowanie systemów transportowych, które będą funkcjonowały w naszym modelu transportowym, tutaj na fragmencie wrzeszcza, który mamy na podkładzie mapowym. Zacznijmy od przećwiczenia też podstawowej obsługi interfejsu w taki sposób, że postawmy sobie za mały cel usunięcie systemu transportu drogowego, mianowicie samochodów osobowych. W jaki sposób? Zaznaczamy tutaj po prostu, tak jak tutaj ja zrobiłem, na niebiesko wiersz odpowiadający za samochody osobowe. Klikamy Delete i po prostu został on usunięty. Myślę, że to nie jest wielka jakaś filozofia. Umieją Państwo już usuwać, chociaż to jest, myślę, dosyć oczywiste i domyślne, ale uzasadniam, dlaczego akurat zacząłem obsługę tego okienka od usuwania systemu transportowego, mianowicie dlatego, że dążę do odwzorowania systemu transportowego w taki sposób, tego modelu transportowego w taki sposób, jak zostały stworzone modele transportowe tutaj lokalne, czyli model miasta Gdańska, Gdyni, obszaru metropolitalnego czy nawet województwa. W tych modelach transportowych nie funkcjonuje system transportu samochodowego C, chociaż to się zmienia w nowszych wersjach, no ale to nie jest na tyle istotne. Przyjmijmy, że stosujemy to podejście, które funkcjonuje w większości modeli, mianowicie zamiast samochodu oznaczonego jako C funkcjonuje tam podział na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe z przyczepą. W związku z tym wyróżniono także ich osobne inne skróty niż C. No i utwórzmy sobie pierwszy nowy system transportu. Klikamy po prostu po prawej stronie przycisk Create i wyświetla się nam nowe okienko, gdzie możemy nadać kod, nazwę, typ środka transportu i to może od razu zróbmy. Zacznijmy od samochodów osobowych, o skrócie po prostu OS, analogicznie jak właśnie to wygląda w modelach transportowych, które stosujemy tutaj lokalnie. Nazwa osobowa. Następnie mamy do wyboru typ. Typ PRT, PUT, PUT Walk, PUT AUX. Tryb PRT to, tak jak powiedziałem, to jest transport prywatny, PUT publiczny, PUT Walk jest to podsystem transportu publicznego przystosowany do ruchu pieszego oraz PUT AUX jest to jakby zewnętrzny system transportu publicznego. W rzeczywistości w większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków wykorzystuje się te dwa typy transportu, typy środków transportu, plus dodatkowo ten typ pieszy, który już domyślnie mamy stworzony w modelu. Wybierzmy zatem system transportu prywatnego, ponieważ samochody osobowe należą do tej grupy środków transportu. Następnie mamy coś takiego jak PCU. PCU to jest, rozszerzając ten skrót, to jest Passenger Car Units, czyli liczba
pojazdów przypadających na jeden pojazd danego typu, który tutaj tworzymy. Tutaj, jeśli Państwo nie kojarzą o co chodzi, to odnoszę do inżynierii ruchu, gdzie mamy coś takiego jak pojazdy umowne, które pozwalają nam jakby ujednolicić wielkość natężenia ruchu do jednej jakby jednostki, mając w tle wiedzę o tym, że ta grupa natężenia ruchu składa się z takich pojazdów jak na przykład samochody właśnie osobowe, dostawcze, ciężarowe z przyczepą, które za pomocą odpowiednich wskaźników, które właśnie możemy tutaj wpisać, zostają przeliczone właśnie na pojazdy umowne. I do tego służy to pole. Można wykorzystywać je już w tym miejscu i przeliczać ten ruch na pojazdy umowne. Można to robić w innym miejscu. My sobie tutaj będziemy stosować podejście raczej uproszczone, czyli zastosujemy tutaj po prostu jedynkę. Zwłaszcza dlatego, że są to samochody osobowe, w związku z tym bardziej jest to zawsze jedynka. Następnie mamy pole Attributes, w którym mamy dwie opcje. Możemy albo pobrać ustawienia sieci z atrybutu z innego systemu transportowego. Widzimy tutaj pojawia się nasz car, samochód osobowy, który już usunęliśmy, ale on i tak w tle jako ten najbardziej domyślny występuje. W związku z tym mamy tutaj możliwość do wyboru, także tą opcję. Albo możemy skonfigurować swoje własne atrybuty i tak właśnie będziemy robić. Poniżej mamy domyślne wartości przypisane do typów odcinka, do których zaraz też przejdziemy. Mamy prędkość maksymalną, z jaką pojazdy, które tutaj tworzymy, mogą się poruszać na naszej sieci. Możemy nawet założyć, że będzie to 200 km na godzinę. Do tego też sobie wrócimy w dalszej części dzisiejszego spotkania. Następnie mamy możliwość przypisania, na których typach odcinków dopuszczony jest do ruchu ten system transportu do jedynki oraz, jeśli Państwo używają starszej wersji programowania, mamy tutaj wylistowane 100, czyli od 00 do 99 typów odcinka, do których możemy od razu przypisać ten system transportu. Ale do tego zaraz przejdziemy. Klikamy OK. Następnie program pyta nas się, czy utworzyć automatycznie gałąź transportu, samochody osobowe i segment popytu samochody osobowe. Klikamy tak, dzięki temu mamy te nasze samochody osobowe przypisane od razu do tego transportu i segmentu popytu. Gdybyśmy nie kliknęli tak, to trzeba by było to robić ręcznie. Do tego też sobie później przejdziemy, jak można by to zrobić. I na chwilę zostawimy w ten sposób nasze okienko z systemami transportu, ponieważ chciałbym, aby ten kurs był dosyć uniwersalny i osoby, które korzystają ze starszej wersji programowania, także mogły łatwiej się odnaleźć w tym, co tutaj robimy. W tym celu klikamy OK. Zatem dodaliśmy nasz nowy system transportu OS i on już tutaj w programie został zachowany. Przejdźmy teraz do zakładki Link Types, czyli będziemy konfigurowali typy odcinków. I tutaj po wybraniu tej opcji niestety mamy znowu utrudnienie takie, że w nowszej wersji, którą tutaj używam, czyli wersji 2020, to okienko wygląda całkowicie inaczej niż w poprzednich wersjach. Mianowicie ta tabelka, ta opcja, to miejsce zostało całkowicie przebudowane i wyświetla się w postaci takiej wielkiej jednej tabeli. W przypadku osób, które używają starszego programowania, mamy małe okienko, gdzie mamy kilka pól do opcji, do wyboru. Aczkolwiek znaczenie i sposób edycji merytorycznej zawartości tego okienka pozostaje ten sam. Postaram się teraz omówić, co tutaj możemy zrobić, również odnosząc się do tej starszej wersji. Po pierwsze, osoby, które korzystają ze starszej wersji programowania, mają tutaj wylistowane, znaczy mają już gotowe od razu 100 typów odcinka, ponumerowane, tak jak wcześniej wspomniałem, od 00 do 99. Chciałbym odzerować tę sytuację i dodam właściwie 100 typów odcinka, dążąc do numerka 99, czyli tak naprawdę będę miał ich 99, ponieważ nie mogę tutaj utworzyć w tej nowszej wersji numerku 0.
i mamy już 99 typów odcinka, bo lecą zrobić to samo. To, że mamy tutaj tyle typów odcinka, nie wszystkie z nich wykorzystamy, nam w niczym nie będzie przeszkadzać, a będziemy mieli zintegrowane podejście dla wszystkich, którzy używają różnego oprogramowania. Dobrze, i te typy odcinka to są właśnie te klasy techniczne dróg oraz po prostu rodzaje odcinków, które chcemy odzorować na naszej sieci, czyli tak jak powiedziałem, klasy techniczne dróg, główna przyspieszona, może autostrada, droga szybkiego ruchu, czyli SK, zbiorcza, lokalna, ale także ciągi piesze, torowisko tramwajowe, torowisko kolejowe. I co innego jeszcze byśmy tak naprawdę chcieli sobie wyróżnić. Ta lista typów odcinka w starszej wersji programowania znajduje się po lewej stronie okienka na górze. Po prawej stronie zaś mamy takie elementy jak nazwa, ranga, między innymi liczba pasów, przepustowość, V0, do czego sobie też zaraz przejdziemy, Vmin i na dole potem mamy jeszcze pozostałe elementy, które widnieją tutaj w pozostałych kolumnach. No ale po kolei. Mamy nazwę i tutaj w nazwie będziemy sobie wpisywali, jakiego rodzaju klasa techniczna jest przypisana do danego typu odcinka. Znowu, żeby zunifikować nasze podejście również z modelami transportowymi, które funkcjonują w naszej metropolii, zastosujemy przypisanie tych typów, tych klas technicznych do poszczególnych numerków, zgodnie z tym, jak to funkcjonuje w naszych lokalnych modelach transportowych. No i wyróżnimy sobie kilka podstawowych typów odcinka, mianowicie zacznijmy od numerku 30, w której wpiszemy klasę techniczną główna przyspieszona. Następnie przejdziemy do numerku 40 i mamy klasę główną, 50 klasa zbiorcza i 60 klasa lokalna. I dzięki temu mamy te typy odcinka już nazwane i teraz przejdźmy do omówienia tego, co znajduje się po prawej stronie. Potem jeszcze pouzupełniamy sobie naszą listę o dodatkowe typy odcinka. Mianowicie mamy coś takiego jak rangę. Właściwie to nie jest bardzo istotny element, to jest właściwie przede wszystkim aspekt przede wszystkim wizualny, ponieważ oznacza on, że mamy im niższą wartość rangi, tym bardziej na wierzchu, można powiedzieć, będzie nasza droga narysowana na naszym modelu. Czyli ta główna przyspieszona będzie przykrywała na przykład drogę zbiorczą. To po prostu wygląda estetycznie i wizualnie. Także tym proszę się nie przejmować. Proszę przy okazji zauważyć, że mamy rangę tutaj automatycznie ponumerowaną na grupy, na dziesiątki. To też jest powód, mały może powód, dla którego właśnie co 10 skaczemy, ale głównym powodem jest to, abyśmy mieli zawsze opcję, możliwość, aby stworzyć jakieś podtypy drogi głównej przyspieszonej, ponieważ tutaj zaraz będziemy konfigurować dany typ odcinka, daną klasę techniczną w tym znaczeniu na konkretne wartości i być może okaże się podczas tworzenia, podczas kalibrowania modelu, że potrzebne jest jakieś wyróżnienie innej klasy, znaczy właściwie podtypu klasy tej technicznej, na przykład głównej przyspieszonej, z innymi troszeczkę parametrami. I mamy tutaj 9 pól, które nam na to pozwalają. Dobrze, zatem przejdźmy dalej. Tą rangę możemy zostawić jak jest, ona nie ma znaczenia dla nas. Mamy następnie systemy transportu, czyli ustawienia Transport Systems Set, czyli ustawienia systemu transportu, jakie są dopuszczone do ruchu na tej klasie technicznej drogi. Mamy stworzone, jak Państwo widzieli przed chwilą, 3 systemy transportu. Autobusy, oznaczone jako B, które tutaj widzimy, samochody osobowe, które sami żeśmy stworzyli, oraz W jako ruch pieszy, czyli walk, które także tutaj jest dopuszczone do ruchu. Gdybyśmy chcieli zmienić ustawienia, które środki transportu są dopuszczone do ruchu na sieci, to po prostu możemy tutaj właśnie kliknąć na to pole i zaznaczyć te środki transportu, które faktycznie powinny być dopuszczone
do ruchu. W modelach transportowych w większości przypadków występuje założenie takie, że ruch pieszy nie jest dopuszczony na drogach. Oczywiście z drobnymi wyjątkami. To też zależy od założeń autorów modelu, ponieważ są tak naprawdę różne podejścia. Aczkolwiek osobiście spotkałem się właśnie najczęściej z takim podejściem, że ruch pieszy nie został dopuszczony do ruchu na drogach. Do tego celu służą osobne ciągi piesze albo podtypy właśnie typów odcinka. Można oczywiście sobie przećwiczyć, jakie by były efekty różnego podejścia do tego problemu, ale to możemy zrobić, kiedy zakończymy nasz kurs, kiedy już będziemy mieli na czym testować nasze różne podejścia. Zastosujmy na razie to założenie, o którym powiedziałem, czyli na drogach jest dopuszczony system transportu autobusowego oraz samochody osobowe. Zaznaczamy zatem te dwa systemy transportu na niebiesko. Klikamy OK, widzimy tutaj, że zostało to ustawienie zmienione i przejdźmy dalej. Następnie mamy liczba pasów, number of lanes, czyli liczba pasów, jaka domyślnie występuje na tej klasie technicznej, odcinku drogi o tej klasie technicznej. Jest to domyślnie wpisane 1, oczywiście możemy pisać 2, 3, 4 czasem, jeśli taka sytuacja faktycznie występuje. Zachowajmy sobie jednak jedynkę jako tę wartość domyślną. O tym, dlaczego moim zdaniem warto zostawiać tutaj jedynkę, powiem też na prawdopodobnie kolejnych zajęciach, kiedy pokażę, w jaki sposób można automatyzować przeliczanie przepustowości względem liczby pasów, jaka funkcjonuje na danym odcinku. Następnie mamy przepustowość i jeśli zostawiliśmy tutaj jeden pas ruchu, to ta przepustowość będzie przypisana do tego jednego pasa ruchu. W przypadku drogi głównej przyspieszonej ta przepustowość wynosi 1400 pojazdów na godzinę, jeśli mówimy o warunkach miejskich. I tutaj możecie Państwo zapytać, skąd się wzięła ta wartość. Ta wartość wzięła się z naszych badań, które przeprowadziliśmy w roku 2012, kiedy tworzyliśmy model transportowy dla miasta Gdańska. Po prostu wykonaliśmy badania analizy przepustowości, także po prostu zmierzyliśmy, ile pojazdów przejeżdża przez wybrane przekroje odcinków na naszej sieci transportowej miasta Gdańska. No i uwzględniając różnego rodzaju czynniki, czy to jakieś parametry techniczne dróg, też ograniczenia prędkości funkcjonujące na tego typu drogach, programy sygnalizacji świetlnej, średnia wartość, bardzo ogólna, faktem, ale średnia wartość wyszła nam około 1400 pojazdów na godzinę. Oczywiście to może wydawać się dosyć dziwne, ponieważ droga w drodze nierówna i faktycznie część odcinków tej klasy może mieć przepustowość 1000 pojazdów na godzinę, a inny odcinek może mieć 1600 pojazdów na godzinę. Aczkolwiek mówimy tutaj o modelu makroskopowym, w związku z tym ten poziom szczegółowości jest tutaj dosyć niski akurat pod tym względem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to uszczegóławiać, gdybyśmy chcieli, poszczególnymi podrodzeniami, podtypami klas technicznych dróg, albo po prostu ręcznie edytując to na sieci. Gdybyśmy wpisali tutaj, co pozwolę sobie roboczo zrobić poniżej, na przykład 2 pasy ruchu, to tutaj należy pamiętać, że ta przepustowość nie jest przypisana domyślnie do jednego pasa ruchu, czyli nie wpisujemy nadal 1400, tylko też upraszczając, ponieważ Państwo z inżynierii ruchu zapewne wiedzą, że to nie przelicza się tak wprost, 2800, czyli nie ma z automatu czegoś takiego, że ta przepustowość jest domyślnie potem funkcjonalnie mnożona jakby przez tą liczbę pasów. Nie, tę wartość trzeba tutaj wpisać. Ma to ogromną zaletę właśnie z racji tego, że w rzeczywistości nie mnoży, licząc przepustowość danego odcinka drogi, znając przepustowość dla jednego pasa, po prostu nie mnożymy tej domyślnie przepustowość dla jednego pasa przez liczbę pasów, stosując profesjonalną analizę w inżynierii ruchu. Jeśli chodzi o model makroskopowy, jest to założenie dopuszczalne, i omówimy je sobie później.
W każdym razie zaznaczam, podkreślam po raz kolejny, że tutaj tę wartość przypisujemy dla całego przekroju drogi w danym kierunku, niezależnie od tego, ile mamy pasów ruchu wpisanych w tym miejscu. Dobrze, dalej mamy V0. V0 to jest prędkość w ruchu swobodnym. Tutaj również odnoszę do na przykład inżynierii ruchu drogowego. Państwo powinni wiedzieć, czym jest prędkość w ruchu swobodnym. Dla podpowiedzi, przypomnienia podpowiem, że jest to prędkość, średnia prędkość, jaką osiągają pojazdy w warunkach, kiedy, mówiąc językiem potocznym, i żaden inny pojazd, żaden inny element sieci nie przeszkadza nam w przemieszczaniu się. Czyli po prostu możemy sobie wyobrazić, że jest to na przykład przejazd w nocy, kiedy jest prawie w ogóle nie mamy samochodów na sieci drogowej i po prostu jest to średnia prędkość, z jaką poruszają się pojazdy na tym typie odcinka w takich właśnie warunkach. Czyli jest to jakby prędkość wyjściowa, którą mają pojazdy i ta prędkość, ta średnia prędkość właściwa, która będzie osiągana na tym odcinku, będzie maleć w zależności od wielkości natężenia ruchu. Czyli im więcej mamy pojazdów na sieci, tym mniejsza prędkość średnia będzie tutaj osiągana, wychodząc od tego punktu właśnie prędkości w ruchu swobodnym. Dla drogi głównej przyspieszonej jest to prędkość 65 km na godzinę. Ta prędkość została obliczona również na tych samych badaniach z roku 2012 i dotyczy również warunków miejskich. Konkretnie tutaj przebadaliśmy miasto Gdańsk. W warunkach miejskich gdzieś w tle ta prędkość jest mniejsza oczywiście od warunków zamiejskich, z racji wiadomo warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów. Następnie mamy prędkość minimalną, Vmin. Ta prędkość minimalna to jest minimalna prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy na danym odcinku w sieci drogowej. Właściwie nie spotkałem się nigdy z sytuacją w żadnym modelu transportowym, że ta wartość jest inna niż 0. I przyznam, nie testowałem nawet, co by się stało, gdybym na przykład wpisał tutaj 30 km na godzinę i na przykład, nie wiem, na autostradzie jakiejś, albo na przykład u nas na obwodnicy Trójmiasta, gdzie powstaje jakiś zator drogowy, gdzie w rzeczywistości pojazdy stoją, byśmy tutaj wpisali 30 km na godzinę, czy model z automatu by pchał te pojazdy po prostu do przodu, pomimo tego, że one powinny stać. Także po prostu jest to odzorowanie zatoru drogowego, jest możliwe w tym programie, w związku z tym powinniśmy tutaj założyć, że minimalna prędkość to 0 km na godzinę. Kolejne pole to jest VDS, czyli funkcja właśnie oporu prędkości związana z tym natężeniem ruchu. Do tego sobie przejdziemy być może potem, albo tak naprawdę nawet poza tym kursem na naszych zajęciach, ponieważ jest to już wiedza troszeczkę rozszerzająca ten podstawowy zakres kursu. Oraz dalej mamy coś takiego jak Vmax Verte. Tutaj jeśli chodzi o osoby, które korzystają ze starszego oprogramowania, w tym okienku, które Państwo widzą przed sobą, oprócz na górze wymienionych typów odcinka mamy na dole dwa białe okienka. To górne białe okienko dotyczy transportu prywatnego, a dolne transportu publicznego. I tam mamy wyszczególnione systemy transportu, które są dopuszczone do ruchu na tym typie odcinka. Czyli powinni widzieć Państwo teraz tam tylko system transportu OS, jako samochody osobowe, i po lewej stronie powinien znajdować się pistaszek, który wskazuje nam na to, że ten system transportu jest dopuszczony do ruchu na tym typie odcinka. A w dolnej części widzą Państwo system transportu publicznego, mianowicie B, czyli autobusy, oraz W, czyli ruch pieszy. I zgodnie z tym, co tutaj żeśmy skonfigurowali, powinni Państwo mieć zaznaczony pistaszek tylko przy autobusach, a odznaczony przy ruchu pieszym, ponieważ założyliśmy sobie, że ruch pieszy jest niedopuszczony na drogach, po których jest ruch samochodowy. Po prawej stronie mają Państwo właśnie te wartości prędkości maksymalnej i te wartości prędkości maksymalnej to są te same wartości, właściwie tutaj ta sama wartość, którą sobie założyliśmy dla samochodów osobowych. Widzimy tutaj
już wracam do osób, które korzystają z tej wersji oprogramowania co ja. Czyli mamy OS, czyli samochody osobowe, mamy tutaj B i W. W związku z tym mamy tutaj odniesienie do różnych środków transportu. I tę wartość sobie zostawiliśmy, tworząc system transportu na 200 km na godzinę. Możemy tutaj na tym typie odcinka i na dowolnym innym oczywiście, także sobie zmniejszać albo zwiększać tę wartość. Tamto co wpisaliśmy, po prostu to była domyślna wartość, którą można po prostu edytować. I proszę tutaj zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o samochodach osobowych, czy właściwie o typie odcinka PRT, to mamy tutaj do czynienia z Vmax, czyli maksymalną prędkością, z jaką poruszają się pojazdy na tym typie odcinka. Jeśli mówimy o grupie transportu publicznego, to nie mamy tutaj Vmax, mamy tutaj VDEV, czyli jest to prędkość jakby domyślna, średnia prędkość domyślna, nie maksymalna, tylko domyślna, czyli faktycznie jakby średnia. Co więcej, tutaj znowu zależy od podejścia, jakie jest stosowane przez autorów modelu, aczkolwiek tutaj też w naszym lokalnym podejściu i często także stosowane w innych modelach, jest zastosowanie tutaj średniej prędkości technicznej pojazdu. Czym jest średnia prędkość techniczna? Tutaj także odnoszę do Państwa wiedzy, ale przypominając przy okazji, średnia prędkość techniczna jest to średnia prędkość poruszania się pojazdu, kiedy on się porusza. Czyli pomijamy tutaj czas, kiedy pojazd stoi. Na przykład w tym przypadku ma to duże znaczenie dla obsługi przystanku transportu zbiorowego. Czyli w skrócie, jeśli chcę policzyć średnią prędkość przejazdu z punktu A do punktu B, zwykłą średnią prędkość handlową na przykład, czy komunikacyjną, jak to woli, no to badamy, jaka to jest odległość między punktem A a punktem B. Następnie sprawdzam, w jakim czasie pojazd się pojawił w punkcie A i w punkcie B. No i mamy czas przejazdu, droga przez czas, wychodzi nam średnia prędkość. Tak? No i w przypadku średniej prędkości technicznej, to w przypadku, kiedy autobus poruszając się z punktu A do punktu B zatrzymał się gdzieś w punkcie C, który znajduje się na środku tego odcinka, czyli na przykład na przystanku i stał tam na przykład 20 sekund, to te 20 sekund czasu obsługi przystanku nie wlicza się do czasu przejazdu tego odcinka. Zatem siłą rzeczy ten czas przejazdu będzie mniejszy od czasu rzeczywistego, jaki ten autobus pokonał ten odcinek od A do B. A skoro czas będzie mniejszy, to średnia prędkość techniczna będzie większa od zwykłej średniej prędkości handlowej. No i tutaj dla autobusów też upraszczając bardzo, ponieważ jest to jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ wiadomo, mamy różną gęstość przystanków i tak dalej. Dla miasta Gdańska wpisujemy 35 km na godzinę, często powielana wartość również w innych modelach transportowych. Te wartości, które tutaj wpisujemy, ja oczywiście częściowo pamiętam, mamy tutaj, przygotowałem je w tabelce i mamy je wyświetlone, które będziemy stosować do poszczególnych innych typów odcinka. Chwilkę tutaj można się zatrzymać i przypisać po prostu ręcznie do poszczególnych typów odcinka. Ja również to muszę zrobić, w związku z tym można to zrobić równolegle ze mną. Mianowicie, jeśli chodzi o odcinek klasy technicznej główna, to jest 1100 pojazdów, 55 km na godzinę. Tutaj tej wartości musimy zmieniać, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. W przypadku średniej prędkości technicznej autobusu to jest 27 km na godzinę. Droga zbiorcza to jest 45 km na godzinę, przepustowość 700 pojazdów na godzinę, 21 km na godzinę dla autobusów. Droga lokalna to jest 400 pojazdów, 35 km na godzinę oraz 17 km na godzinę dla autobusów. Oprócz tego, tak jak tutaj widzimy, musimy jeszcze pamiętać o tym, żeby powyłączać pieszych na poszczególnych tych typach odcinków. W związku z tym pamiętam o tym, żeby wejść w ustawienie system transportu i wybrać tylko autobusy i samochody osobowe. Dobrze. Przejdźmy dalej. Stwórzmy sobie jeszcze takie typy odcinka jak ciąg
pieszy, czyli typ odcinka przystosowany do ruchu pieszego. Tutaj będzie dopuszczony tylko i wyłącznie ruch pieszych. System transportu ruchu pieszego zalicza się do grupy PUT, konkretnie PUT Walk. W związku z tym popatrzmy tutaj, co mamy w tabelkach, w kolumnach obok. Mamy Capacity, V0 i VMIN. One wszystkie odnoszą się do PRT, do prywatnego systemu transportu. W związku z tym nie ma znaczenia, co będziemy tutaj wpisywać, co będziemy tutaj wybierać. Możemy zatem zostawić te wartości domyślne. Samochody osobowe nie będą dopuszczone do ruchu na tym typie odcinku, w związku z tym też nie ma znaczenia, co tutaj zostawimy. Tak samo autobusy także możemy zostawić domyślne, ponieważ też nie będą dopuszczone do ruchu na odcinkach pieszych. Jeśli chodzi o średnią prędkość ruchu pieszego, to jest to faktycznie 4 km na godzinę i możemy tę wartość zostawić. Oczywiście tam, gdzie nie mamy dopuszczonego ruchu pieszego, jak na przykład właśnie na drodze lokalnej, możemy również zostawić 4 km na godzinę, ponieważ nie ma to znaczenia, ponieważ i tak ruch pieszy nie jest tam przecież dopuszczony. Dalej stworzymy sobie numerek 91, czyli piszemy torowisko tramwajowe, też torowisko tak upraszczając, uogólniając, nie do końca poprawna nazwa, ale już to zostawmy. I torowisko kolejowe piszemy sobie pod numerkiem 97. I skonfigurujemy to już do końca. Dla torowiska tramwajowego chcemy dodać tutaj system transportu tramwajowego. Nie mamy takiego systemu transportu, w związku z tym musimy wrócić zaraz do systemu transportu i dodać taką opcję. Dla torowiska kolejowego również nie mamy kolei, w związku z tym też niewiele jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Jedynie ewentualnie powyłączyć system transportu, które tutaj są, ale do tego sobie zaraz wrócimy. Dobrze, zatem zostawmy sobie na razie te typy odcinka. Nawet polecam, żeby zostało to okienko cały czas widoczne. Gdybyśmy nie chcieli, żeby było widoczne, to oczywiście możemy się tutaj przyłączać pomiędzy zakładkami, o czym wspominaliśmy sobie wcześniej. No i wróćmy do ustawień typów, nie typów odcinka, tylko systemu transportowych. Czyli wracamy do zakładki sieć, systemy transportu i stwórzmy sobie to, co jeszcze potrzebujemy. A potrzebujemy system transportu tramwajowego i system transportu kolejowego. Dodajmy sobie najpierw system transportu tramwajowego. Czyli piszemy kod T, tramwaj, grupa PUT, transport publiczny i znowu możemy albo pobrać ustawienia z innego ośrodka transportu, albo my sobie ręcznie skonfigurujemy te wartości. Widzimy tutaj VPUT, jest to ta właśnie średnia prędkość techniczna, która pojawiać się będzie tutaj w tych zakładkach później w naszej tabelce. Dla tramwajów w Gdańsku przypisujemy średnią prędkość techniczną 20 km na godzinę, niestety dosyć niską. Podkreślam, że jest to średnia prędkość techniczna. Następnie, ponieważ mamy już tutaj, tak jak osoby w starszej wersji oprogramowania, wylistowane już typy odcinka, możemy wybrać już domyślnie od razu, co jest znacznie bardziej wygodne niż to podejście, które zastosowaliśmy w samochodach osobowych, na których typach odcinków dopuszczony jest ruch transportu tramwajowego. Wybierzmy sobie nasze torowisko tramwajowe, tu mam błąd, zaraz to skoryguję, czyli 91. Zaznaczamy to 91 na niebiesko, co powoduje, że tylko na tym jednym typie odcinka będzie dopuszczony ten system transportu. Klikamy OK i teraz uwaga, pojawia się nowe okienko, dosyć małe i moim zdaniem jedno z najmniej intuicyjnych w tym programie i tutaj z racji tego, że często przewijamy się przez to okienko tworząc model, często pojawia się tutaj błąd wykonywany przez początkowych użytkowników. Mianowicie tutaj program pyta się, czy dopuścić ten system transportu, który tutaj tworzymy, do danego moda, czyli do danej gałęzi transportu. No i chciałoby się kliknąć OK, ponieważ jest wyszczególniona ta nasza grupa, która jest przypisana także do autobusów, czyli ta grupa X, PUT, ale chodzi tutaj o to, że program oczekuje, że my zaznaczymy, do której grupy on ma przypisać. Jeśli tego nie zrobimy
nie zaznaczymy na niebiesko tej grupy XPUT, to ten nasz nowy system transportu nie zostanie przypisany do tej właśnie grupy. Będzie trzeba to zrobić ręcznie. Zaznaczamy zatem na niebiesko grupę XPUT, klikamy OK. Mamy tutaj nowy system transportu, tramwaj, przypisany do grupy PUT, gałąź transportu X, segment popytu X, możemy to sprawdzić. W zakładce Modes, tutaj także mamy BTW, w związku z tym wszystko tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dodajmy nowy system transportu, czyli kolej. Grupa PUT. Średnia prędkość techniczna dla SKM-ki, akurat tutaj będziemy używać w naszym modulu przede wszystkim SKM-kę. To jest 40 km na godzinę, średnia prędkość techniczna, podkreślam. I 97 typ odcinka, jako nasze torowisko kolejowe, które już tutaj utworzyliśmy. Klikamy OK. I tutaj załóżmy dla przećwiczenia, że zapomnieliśmy zaznaczyć to XPUT. Jeśli ktoś już zaznaczył, to można z kontrolem przytrzymanym odznaczyć tą opcję. Klikamy OK, bez zaznaczonego tego XPUT na niebiesko. Czyli zapomnieliśmy tego zaznaczyć, zapomnieliśmy tego zrobić. I teraz widzimy tutaj, że ta nasza kolej nie została przypisana do gałęzi transportu X ani do segmentu popytu. W związku z tym musimy to zrobić ręcznie. Nie jest to jakaś wielka filozofia, aczkolwiek trzeba na to zwrócić uwagę i pamiętać o tym. No i przekonajmy się, jak to należy po prostu zrobić. Widzimy tutaj, że w modach gałęzi transportu nie mamy w grupie X naszego transportu kolejowego, nie ma tutaj literki K, w związku z tym musimy edytować tę grupę. No zróbmy to po prostu. Klikamy Edit i mamy tutaj naszą kolej. Klikamy na tą kolej. Uwaga tutaj, że jeśli klikniemy w taki sposób, to zostanie zaznaczona tylko ta kolej. Musimy albo przez przytrzymanie myszką, albo z odpowiednimi skrótami klawiszowymi, czy to Ctrl, czy też Shift, oznaczyć sobie te wszystkie środki transportu, które powinny być dopuszczone, zaliczone do tej grupy gałęzi transportu. Klikamy OK i już mamy naszą kolej dodaną. Jeśli chodzi o segment popytu, to automatycznie on pobiera to przypisanie z gałęzi transportu, w związku z tym nie ma tutaj większej filozofii. I już wracamy do systemu transportu i mamy to, co chcieliśmy tutaj przedstawione. Zatem oprócz tych systemów transportu, które właśnie teraz utworzyliśmy, chciałbym, żebyśmy jeszcze dodali pozostałe systemy transportu, które będą nam potrzebne do naszej pracy. Mianowicie system transportu pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz ciężarowych z przyczepą. Jeszcze raz sobie otworzyć okienko z drobnych przyczyn technicznych i jesteśmy w tym samym miejscu już i dodajemy teraz nowy system transportu, mianowicie system transportu dostawczego, ciężarowego z przyczepą, osobno oczywiście dla każdego. To zatem system transportu pojazdów dostawczych to jest D, dostawczy, typ PRT, PCU, tak jak sobie powiedzieliśmy, już możemy na razie to zostawić domyślnie, czyli na jedynce. Max możemy na przykład zmienić na 100 km na godzinę, tak dla przykładu. I tutaj teraz mamy możliwość oczywiście przypisania, tak jak w przypadku kolei i tramwajów, naszych środków transportu do danej grupy. I my tworzyliśmy klasy techniczne drogi od numerka 30 do 69 i musimy, żeby sobie uprościć pracę po prostu, możemy przypisać od razu ten system transportu pojazdów dostawczych do tego zakresu od 30 do 69. W tym celu zaznaczyłem na numerku 30 nasz kursor, powiedzmy, i z shiftem przytrzymanym klikam na 69, w związku z tym tak samo jak w Excelu zaznaczył się po prostu cały ten przedział. Klikam OK. Teraz program się nas pyta, czy także utworzyć gałęzie transportu i segmenty popytu. Klikam OK, jest po prostu to szybsze i z automatu. To samo musimy teraz zrobić dla pojazdów ciężarowych. W skrócie C, ciężarowe. Typ PRT, PCU sobie zostawmy. Na przykład ograniczenie prędkości, czyli prędkość maksymalna to jest 80 km
na godzinę na przykład i też od 30 do 69 sobie oznaczamy nasz przedział, klikamy OK, żeby stworzył się automatycznie segment popytu i gałąź transportu. Tu widzę jakąś literówkę, zaraz to skoryguję, przy okazji coś zobaczymy, jak można to zmieniać, chociaż tu wielkiej filozofii nie ma, robimy CP, czyli ciężarowe rowy z przyczepą, czy naczepą, to jest obojętne akurat w tym przypadku. I zaś prędkość maksymalna 80 km na godzinę i od 30 do 69. Klikam OK, automatycznie tworzymy pozostałe elementy. Tutaj sobie pozwolę zedytować ten system transportu pod względem nazwy. Tutaj też nie ma wielkiej filozofii, ciężarowe. I klikam OK. Dobrze. Dzięki temu mamy stworzone już wszystkie 8 aż systemów transportu, które będą nam potrzebne w naszym modelu transportowym, na którym tutaj pracujemy. I myślę, że możemy już zakończyć omawianie tego okienka. Proszę pamiętać zawsze o tym, że ten system transportu należy dodać najlepiej przed rysowaniem sieci transportowej celem ograniczenia swojej własnej pracy później. Klikamy OK. Popatrzmy na nasze typy odcinka. Oczywiście osoby, które używają starszego oprogramowania, muszą wybrać opcję Network i Link Types, aby wyświetlić teraz nasze typy odcinka i tam osobno klikając na przykład numerek 30, 40 i tak dalej, zobaczymy, że mamy już przypisane automatycznie systemy transportu nowo utworzone, czyli te C, CP, D do numerka 30, 31 i tak dalej, aż do 69. I to jest wynik właśnie naszych działań, które przed chwilą zrobiliśmy. Analogicznie mamy w przypadku torowiska tramwajowego, widzimy, pojawia się tu literka T, torowiska kolejowego pojawia się literka K. To jest też naszych przed chwilą dokonanych działań. Dobrze, zatem może zacznijmy od rzeczy najprostszej, czyli skonfigurujemy sobie do końca torowisko tramwajowe. Przy okazji tutaj literówka także, więc koryguję. I tutaj na torowisku tramwajowym powinien być dopuszczony tylko ruch tramwaju, w związku z tym wchodzę w ustawienia systemów transportowych dopuszczonych do ruchu na tym typie odcinka, wybieram tylko tramwaj. To samo robię z koleją. Klikam OK. Bardzo dobrze. I teraz popatrzmy na to, co mamy po prawej stronie. Po prawej stronie mamy wyszczególnione, troszeczkę inaczej to Państwa wygląda, ponieważ Państwo być może nie widzą tego systemu transportu tramwajowego. Tutaj, tak jak powiedziałem, z racji problemu technicznego troszeczkę inaczej to wygląda. Żeby to zunifikować, żeby nie mieć tego problemu, jeśli Państwo tym bardziej nie widzą tego tramwaju, czy też innych środków transportu, po prostu zamknijmy to okienko i jeszcze raz otwórzmy Link Types. Tego problemu nie powinny mieć osoby, które korzystają ze starszej wersji programowania, tak jak już wcześniej powiedziałem. To spowodowało, że ta tabelka, to okienko otworzyło się na nowo, czyli otworzyło się z wykorzystaniem już także tych nowo otworzonych systemów transportu, tak jak D, CP, C i tak dalej. I popatrzmy, co tutaj widzimy dla na przykład tramwaju. O tym mówiliśmy. Mamy ten system transportu tylko tramwajowy dopuszczony. Jeśli mówimy o parametrach takich jak V0, Vmin i capacity, to pamiętajmy, że nie ma to znaczenia, ponieważ są to ustawienia dla PRT, a to tramwaj jest PUT. W związku z tym nie musimy tutaj nic edytować. Ale poszukajmy sobie średniej prędkości technicznej do tramwaju, którą żeśmy zdefiniowali jako 21 km na godzinę. Ona faktycznie tutaj jest, występuje, w związku z tym mamy to zweryfikowane. To samo mamy dla torowiska kolejowego. Widzimy tutaj średnią prędkość techniczną 40 km na godzinę. Możemy oczywiście to tutaj, gdybyśmy chcieli, zmieniać, no ale dla tych standardowych wartości domyślnych możemy tam tak na razie też zostawić. Dobrze, co dalej? Popatrzmy na nasze klasy techniczne dróg. Widzimy tutaj pojazdy C, CP i D, nowo utworzone, z naszymi ograniczeniami prędkości maksymalnej, które żeśmy sobie także skonfigurowali.
I właściwie tutaj przez to, że zrobiliśmy już to wcześniej, nie mamy zbytnio wiele do omówienia. No ale popatrzmy jeszcze na systemy transportu. Sprawdźmy, czy na pewno wszystkie są dopuszczone tak, jak być powinno. Tutaj, jeśli chodzi o nasze klasy główne, zbiorcze i lokalne, to jak najbardziej jest OK. Tylko w tym przedziale od 30 do 69 nasze nowe środki transportu zostały utworzone, w związku z tym jest bardzo dobrze. No ale przećwiczmy sobie może taką opcję, może nie koniecznie standardową, żebyśmy chcieli zmienić dla na przykład wszystkich tych podtypów być może, które będziemy potem może tworzyć, na przykład przepustowość. W jaki sposób można to zrobić? Można tutaj albo z klawiszem Shift, albo poprzez przytrzymanie klawisza myszy zaznaczyć daną grupę i na przykład wpisać 1400. Wtedy w każdym polu zostanie wybrane 1400 pojazdów opisujących nam przepustowość danego odcinka, danego typu odcinka. No ale mamy bardziej skomplikowaną sytuację, jeśli byśmy chcieli edytować środki transportu, które są dopuszczone do ruchu na poszczególnych typów odcinków. Ponieważ jeśli klikniemy na przykład tutaj myszką, no to po prostu wyświetla się okienko i trzeba by na przykład, jeśli chcemy na przykład wyłączyć pieszych dla całego tego zakresu, no to trzeba po prostu za każdym razem klikać i odznaczać. Ciężko jest tak zaznaczyć, aby dało się z automatu wszędzie to zedytować, ale da się. Czasem być może się ta wiedza Państwu przyda w tym miejscu, czy też w jakichś innych miejscach w programie, stąd też teraz ją pokazuję. Mianowicie kliknijmy w tym miejscu klawiszem myszy, tak jakbyśmy chcieli edytować system transportu w tym typie odcinka, ale nie puszczajmy tego klawiszem myszy. Przesuńmy kursor w prawo, puśćmy klawisz myszy, następnie przytrzymajmy Shift i kliknijmy na wierszu 69. Wtedy zaznaczy się tutaj cały ten zakres. Odznaczamy z przyciśniętym kontrolem na przykład system transportu pieszego i w ten sposób zedytowaliśmy ten system transportu dla całego tego przedziału, który byśmy chcieli. Taka mała podpowiedź, jak rozwiązać tego rodzaju problem techniczny. Tutaj tych wartości nie musimy zmieniać, możemy to sobie zostawić tak jak jest. Można oczywiście to zmienić na 1100, 700, 400, na razie to zostawię, ponieważ raczej nie będziemy i tak wykorzystywać podtypów odcinka, nie będziemy wchodzić w taki stopień szczegółowości, ponieważ to właściwie tylko jest przydatne do kalibracji systemu, a nie do nauki tworzenia, obsługi, oprogramowania. A kalibracja systemu jest procesem bardzo złożonym, długotrwałym, no i na tych zajęciach na pewno byśmy się nie wyrobili. Dobrze, przejdźmy zatem dalej. Mamy utworzone systemy transportu, to już żeśmy zamknęli w poprzednim okienku. Mamy utworzone typy odcinka, mamy je odpowiednio skonfigurowane, w związku z tym myślę, że jesteśmy gotowi do przejścia do rysowania typów, rysowania sieci transportowej. W ramach tego kursu, w ramach dzisiejszego spotkania przećwiczymy sobie takie podstawowe metody rysowania sieci transportowej, właściwie odcinków, prostego skrzyżowania, pokażę, jakie się popełnia często błędy i w jaki sposób najprościej takie elementy należy tworzyć. Zanim jeszcze tutaj przejdę do kolejnego kroku, czyli właśnie tego rysowania, tutaj może warto zaznaczyć, jakie ma znaczenie nasza prędkość w ruchu swobodnym, czyli ta prędkość wyjściowa, kiedy nikt nam nie przeszkadza w ruchu, kiedy nie ma innych pojazdów na sieci, w stosunku do prędkości maksymalnych, jakie mamy tutaj na przykład wpisane dla poszczególnych środków transportu, czyli 200 km/h na przykład dla samochodów osobowych. Ta wartość, którą mamy tutaj wpisaną w V0, czyli ta prędkość w ruchu swobodnym, jest tą właściwie wartością, tak jak powiedziałem, wyjściową. W związku z tym ona, w cudzysłowie możemy tak uprościć, jest tą wartością maksymalną. Czyli jeśli dany pojazd ma wpisane na przykład tutaj 80 km/h, jako wartość maksymalna, z jaką może się poruszać tutaj samochód ciężarowy, akurat na drodze głównej przyspieszonej, to nigdy żaden pojazd nie osiągnie takiej wartości, ponieważ maksymalną wartość to jest ta właśnie, to jest ta prędkość w ruchu swobodnym, czyli z maksymalną prędkością 65 km/h będą mogły poruszać się każde z tych właściwie pojazdów. Dlatego tak troszeczkę frywolnie podchodziłem do tego, co tutaj wpisujemy, jakie wartości. Oczywiście zdarza się, na przykład byśmy chcieli jakieś ciągniki
odzorować, albo może o rowery, no to wtedy byśmy tę prędkość jakoś ograniczali i dawali znacznie niższą. No dobrze. Teraz myślę, że już możemy przejść do rysowania. Zamknijmy sobie to okienko. I może na wszelki wypadek zapiszmy sobie nasze dotychczasowe czynności, żeby nie przepadł nam efekt w przypadku jakiegoś błędu i tak dalej. Tak jak to robiliśmy obecnie, możemy poprzednio, tak jak możemy albo zastosować dyskietkę, po prostu nadpisać poprzedni plik, albo ja zdecyduję się na zapisanie nowego pliku jako przygotowanie sieci, aby miał poszczególne te etapy wynikowe naszych zajęć już tutaj omówione. Klikamy zapisz, nadpisuję, ponieważ wcześniej miałem już taki plik stworzony, no i przejdziemy teraz do przykładowego rysowania sieci transportowej i postawmy sobie jakiś cel. Celem naszym jest narysowanie skrzyżowania dwóch dróg. Jeśli chcemy narysować skrzyżowanie dwóch dróg, potrzebujemy mieć oczywiście dwie drogi. No to gdybyście Państwo zaraz dostali ode mnie takie zadanie, to co należałoby zrobić? Drogi, odcinki dróg są odzorowane w programie za pomocą odcinków, tej warstwy po lewej stronie odcinków, czyli linków. W związku z tym no, mamy linki zaznaczone, możemy zaznaczyć, jeśli tego nie mamy, oczywiście zaznaczone, klikamy tryb dodawania znany już z poprzednich naszych zajęć. Dla przypomnienia mamy tutaj tryb pracy dodawania, czyli dodawania nowych elementów, tryb edycji, czyli edycji istniejących już elementów, konfigurowanie ich parametrów i tak dalej, oraz tryb zaznaczania obszaru, zaznaczania grupowego, czyli zaznaczania po prostu danego fragmentu naszej sieci transportowej, naszych elementów w obszarze, którym się zajmujemy. Dobrze, no to tak jak powiedziałem, jeśli chcemy utworzyć jakieś skrzyżowanie, potrzebujemy dwa odcinki. W związku z tym, gdybyście Państwo dostali takie zadanie, no to co trzeba zrobić? Logika wskazuje na to, że wybieramy linki, tryb dodawania i rysujemy nasz odcinek. Klikamy i właściwie nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ponieważ nie da się stworzyć odcinka, który nie zaczyna się i nie kończy na węźle. Także mamy już pierwszy warunek tutaj sprawdzony, że nie da się po prostu tak wstawić tego odcinka. Zasada jest taka, tak jak powiedziałem, że odcinek musi zaczynać się na węźle i kończyć się na innym węźle niż się zaczyna. Nie da się zbudować odcinka takiego, który się kończy i zaczyna na tym samym węźle. Przejdźmy zatem do dodania najpierw węzłów. Wybieramy węzły, czyli nody. Klikamy plusik. Jeśli on nie jest zaznaczony wcześniej, nie trzeba tego za każdym razem powtarzać. Gdyby ten tryb był zaznaczony już, dodajemy węzeł pierwszy, dodajemy węzeł drugi. On się pojawia w postaci domyślnie granatowej kropki. Można potem to oczywiście sobie zmieniać na inne kolory, kształty itd. Przechodzimy zatem do linków, tryb dodawania i rysujemy poprzez kliknięcie raz na pierwszym węźle, na przykład tym po lewej stronie. Widać tutaj, że mamy już jakiś sukces, ponieważ program nam zareagował w przeciwieństwie do naszego poprzedniego podejścia i za naszym kursorem podąża przerywana kreska. I klikamy znowu na drugim węźle i w ten sposób nasz odcinek został jakby narysowany już, ale musimy go jeszcze skonfigurować. Możemy go skonfigurować pod względem numeru. Ten numer automatycznie zostaje nadawany od ostatniego najwyższego, czyli 1, 2, 3, 4. Gdybyśmy stali numer 10, to będzie 11, 12, 13, 14. No i tak to po prostu działa, nie jest to jakkolwiek istotne. Dalej mamy typ odcinka. Już właśnie bardzo istotny element konfiguracji naszych parametrów odcinka, zwłaszcza podczas tworzenia. I tutaj właściwie podczas tworzenia powinniśmy możliwie maksymalnie już umieć skonfigurować ten odcinek. Możemy tutaj wybrać właśnie naszą na przykład klasę techniczną. Wybierzmy sobie na przykład, że jest to droga klasy G, czyli droga główna. Następnie, również istotny element, w dolnej części możemy skonfigurować nasz odcinek w kierunku przeciwnym. Każdy odcinek, który rysujemy, składa się z dwóch kierunków. Tak jak droga często jest dwukierunkowa, zazwyczaj zresztą jest dwukierunkowa i możemy albo stworzyć odcinek dwukierunkowy, czyli poruszamy się z punktu A, czyli tego po lewej do po prawej i z punktu po prawej do po lewej, czyli jest to wtedy odcinek dwukierunkowy.
Gdybyśmy chcieli stworzyć odcinek jednokierunkowy, to musimy zaznaczyć tutaj w takim przypadku close opposite direction, czyli kierunek przeciwny jest zamknięty. Co znaczy kierunek przeciwny? Kierunek przeciwny w stosunku do tego, jak żeśmy rysowali nasz odcinek. Czyli ja zacząłem od jedynki, od lewej strony do prawej strony. W związku z tym to jest ten kierunek od lewej do prawej, który obecnie tutaj konfiguruję na górze. A kierunkiem przeciwnym jest od prawej do lewej. Czyli tutaj, jeśli chcę, aby ten ruch był jednokierunkowy na tym odcinku od lewej do prawej, czyli ten ruch byłby dopuszczony, to powinienem zaznaczyć fistaszek tutaj, żeby został wyłączony ruch w przeciwnym kierunku. My stworzymy sobie odcinek dwukierunkowy, w związku z tym ten fistaszek odznaczamy. Możemy także wybrać, jaki typ odcinka będzie zakodowany w kierunku przeciwnym. Tutaj zazwyczaj zostawia się po prostu ten sam typ odcinka, co w kierunku podstawowym, ponieważ ciężko nam sobie wyobrazić, że na przykład mamy drogę lokalną i w jednym kierunku jest to droga lokalna, a w drugim kierunku jest to droga główna. No, raczej tak się nie zdarzy. Dlatego ustawiamy z tą domyślną wartość, jaka tutaj jest. Klikamy OK. Stworzyliśmy odcinek dwukierunkowy. I teraz popatrzmy na to, w jaki sposób możemy jeszcze pracować na tym odcinku, zanim dodamy jeszcze kolejny odcinek. Wybieramy tryb edycji i teraz w tych nowszych wersjach mamy możliwość zbliżenia kursora do odcinka i on się podświetli. Dzięki temu widzimy, że jeśli klikniemy w danym punkcie, to zostanie on zaznaczony w tym kierunku, który sobie właśnie tutaj podświetlamy. I istotną kwestią na początku do przyswojenia się do obsługi tego oprogramowania jest wyczucie, w jaki sposób łatwo oznaczyć ten odcinek w danym kierunku. Początkowi użytkownicy często, jeśli na przykład chcą zaznaczyć odcinek w kierunku prawym, tak jak tutaj mamy, to szukają gdzie tu należy kliknąć, żeby on się w prawo zaznaczył i nie chcę zawsze zaznaczyć w tym odcinku, co ja chcę. Ponieważ nie ma znaczenia, czy my klikamy w tym miejscu, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu. Ważne jest dla nas, po której stronie odcinka klikamy, czy nad tym odcinkiem w tym przypadku, ponieważ jest to odcinek poziomy, czy pod tym odcinkiem. Zgodnie z ruchem prawostronnym, jeśli chcemy zaznaczyć odcinek z lewej do prawej strony, no to po prostu klikamy na dole, ponieważ pojazdy poruszające się z lewej do prawej poruszają się po dolnej części tego odcinka zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego. To samo to samo zastosowanie możemy zrobić dla kierunku przeciwnego, czyli klikam nad lekko tym odcinkiem i w związku z tym zaznaczam ten odcinek w kierunku lewym. Oprócz tego, że mogę tak sobie zaznaczać te odcinki na czerwono, poprzez dwukrotne kliknięcie myszą otwieram właściwości tego odcinka. I co my tutaj mamy? Mamy określenie, jakiego typu jest to droga. Oczywiście wyżej mamy numer, zasadna numeracja jest taka sama jak w przypadku węzłów. Mamy numer typu odcinka, możemy go zmieniać, gdybyśmy chcieli. Mamy systemy transportu, które wynikają z tego typu odcinka, także można je tutaj zmieniać znanym nam już okienkiem. Dalej mamy długość danego odcinka w linii prostej, długość rzeczywista, jest to odcinek prosty, w związku z tym jest to długość taka sama. Add value 1, 2, 3 będzie nam się powielać ten atrybut w wielu miejscach. To są po prostu wartości robocze. One nie mają znaczenia jakiegoś merytorycznego. Te wartości, które tutaj wpisujemy, są dla nas na jakieś informacje, które byśmy chcieli zapamiętać w tym odcinku. Mamy do tego możliwość wykorzystania tych trzech pól. Na przykład chcemy sobie wpisać, że ten odcinek ma jakiś numerek, nie wiem, na przykład 44, jak sobie myśleliśmy, możemy tutaj to sobie zostawić. To jest taki jakby nasz brudnopis. Wyzoruję to z powrotem dla porządku. Następnie mamy V0, czyli naszą prędkość ruchu swobodnym, 55 km na godzinę, która została przypisana dla drogi głównej, jeden pas ruchu i capacity, czyli przepustowość dla jednego pasu ruchu, 1100 pojazdów na godzinę. I teraz załóżmy, że chcemy zmienić przepustowość dla tego odcinka w tym kierunku konkretnym, ponieważ tutaj to okienko odpowiada za edycję parametrów dla kierunku, który żeśmy zaznaczyli, czyli dla tego kierunku, który faktycznie tutaj jest podświetlony na czerwono. Jeśli chcemy sobie na przykład zwiększyć przepustowość, na przykład do 1200 w tym kierunku konkretnym,
przeciwnym, to możemy po prostu pisać 1200 i zobaczcie tutaj, że to pole zostało podświetlone na żółto. To samo się stanie, kiedy na przykład piszemy sobie nazwę tej ulicy, na przykład nie, ulica Narutowicza. To pole zostało także podświetlone na żółto i to oznaczenie żółte nie oznacza, że my tutaj to pole zedytowaliśmy, tylko że to pole różni się, ta wartość w tym polu różni się od wartości na tym odcinku przypisaną do kierunku przeciwnego. Wyjaśnię to może na przykładzie, żeby to było bardziej precyzyjne. Edytujemy teraz odcinek z lewej do prawej, wpisaliśmy przepustowość 1200 i nazwę Narutowicza. Tutaj, kiedy klikniemy opcję Opposite, możemy zaznaczać kierunek przeciwny. Zobaczmy, klikamy raz, zaznacza się kierunek przeciwny w tym miejscu. I te pola także są żółte, co, pomimo że ich nie edytowaliśmy, co oznacza, że wartość, którą tutaj mamy w tym polu, na przykład 1100, jest różna od wartości w kierunku przeciwnym. Jest to istotne dla nas, zobaczycie Państwo na kolejnych naszych spotkaniach, kiedy nam to się przydaje, kiedy nam wskazuje, że gdzieś być może coś przeoczyliśmy albo gdzieś popełniliśmy błąd. Klikamy tutaj, wpiszmy na przykład sobie tak samo 1200 i będzie to pole białe. To znaczy, że ta wartość jest taka sama dla obu kierunków. To samo jeśli piszemy tutaj, pozwolę sobie skleić z schowka ulicę Narutowicza. Pole jest białe, to znaczy, że ta wartość jest taka sama jak dla kierunku przeciwnego. I możemy w ten sposób się przyłączać. Oczywiście możemy kliknąć OK i ręcznie otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie przeciwny kierunek i będziemy mieli oczywiście to samo okienko tutaj widoczne. To samo tyczy się systemu transportu, na przykład dopuśćmy tutaj chwilowo ruch pieszych. Mamy także pole żółte, w tym przeciwnym kierunku też mam pole żółte, pomimo że nie mamy tutaj pieszych. Z powrotem wracam, wyłączam ruch pieszych i mam pole, w tym przypadku nie białe, tylko szare, ponieważ jest to przycisk, dlatego jest zaszarzony. OK, klikamy OK i co dalej? Mamy narysowaną jedną drogę, to trzeba, żeby narysować skrzyżowanie, dodajemy jeszcze drugi odcinek, drugą drogę i tak samo łączymy też na przykład, niech będzie drogą zbiorczą, żeby wyróżnić może te nasze drogi. I zróbmy przykład taki, że będzie to droga jednokierunkowa tym razem, czyli ja rysuję z góry do dołu, czyli nie będzie dopuszczony ruch z dołu do góry. Klikamy, jeśli tak już zrobimy, czyli zaznaczamy ten pistaszek OK. I popatrzmy, co my tutaj mamy. Po pierwsze, poprzez wejście w ten odcinek w kierunku dolnym mamy wszystko ładnie skonfigurowane, zgodnie z tym, jak żeśmy to sobie skonfigurowali w drodze w klasie technicznej zbiorczej, czyli przepustowość 700 i tak dalej. Mamy, zobaczcie, kierunek przeciwny, inny niż kierunek domyślny, czyli widzimy tutaj inny już sposób zaznaczenia, czyli taką cienką czerwoną kreseczką, której być może Państwo nawet nie widzą, i tutaj ten grot strzałki wskazujący na kierunek. I nie mamy dopuszczonego żadnego systemu transportu, ponieważ jest to droga jednokierunkowa z niedopuszczonym ruchem akurat w tym kierunku. Dlatego nie ma tutaj także innych elementów na dole wymienionych, jak na przykład przepustowość. Dobrze. Klikam OK. Tutaj mamy już w tych nowszych wersjach oprogramowania także domyślne kolorowanie odcinków ze względu na rangę, czyli mamy te klasy techniczne, a także też co 10 robiliśmy te klasy techniczne, żeby to było też widoczne, ale głównie dlatego, żeśmy mogli stosować podtypy odcinków. I co dalej? Mamy zatem narysowane skrzyżowanie. Można powiedzieć, no super, gratulacje, aczkolwiek no, to skrzyżowanie jest dwupoziomowe. Widzimy tutaj jeden odcinek, drugi odcinek, które w ogóle nie są ze sobą powiązane. Czyli nie ma możliwości na przykład przyjazdu z zachodu i skręcenia w prawo na południe, ponieważ nie ma tutaj żadnego skrzyżowania. Także tutaj jest to jeden z takich błędów, które się popełnia tworząc sieć transportową i gdzie być może komuś się wydaje, że to jest to skrzyżowanie, ale w rzeczywistości go nie ma. Teraz można oczywiście pomyśleć wcześniej i stworzyć taką sieć od razu w taki sposób. Czyli mamy nasze 4 węzły i wstawiamy tutaj 5. węzeł i wtedy oczywiście tworząc nasze odcinki, to już będzie zbiorcza klasa wszędzie. Tylko zwróćcie Państwo uwagę tutaj właśnie, że ta
została zapamiętana opcja tworzenia danego odcinka jako jednokierunkowego. Tutaj przeoczyłem to. Faktycznie ten odcinek, który teraz stworzyłem, jest jednokierunkowy, co widać poprzez jego podświetlenie, zaznaczenie. Mamy tutaj grubą kreskę w prawo, a w lewo mamy cienką kreskę. Pozwolę sobie usunąć klawiszem Delete ten odcinek i wstawić poprawnie ten odcinek jako dwukierunkowy. Czyli klikam zgodnie z naszą procedurą, wybieram drogę zbiorczą, oznaczam tutaj Close Opposite Direction i klikam po kolei nasze odcinki tworząc. Mamy zatem skrzyżowanie już stworzone i jest to skrzyżowanie poprawne, czyli mamy stworzone w ten sposób właściwe nasze skrzyżowanie, tak jakbyśmy chcieli. Można tutaj skręcać na przykład z tego wlotu zachodniego w prawo na południe i także w innych kombinacjach. No ale czasem, kiedy tworzymy jakąś na przykład główną arterię transportową, na przykład Aleję Grunwaldzką, musielibyśmy zawsze wstawiać węzły w tych miejscach, gdzie już przewidujemy, że być może jutro albo za 10 godzin będziemy także chcieli dowiązać jakieś na przykład drogi podporządkowane. I jak najbardziej takie podejście jest słuszne, tylko że niestety nie jesteśmy w stanie zazwyczaj wszystkiego przewidzieć. Na przykład może się okazać, że wpadniemy na pomysł, żeby odzorować na przykład takie podłączenie, jakie tutaj mamy do Alei Grunwaldzkiej, dopiero gdzieś za jakiś czas. No i wtedy właśnie w jaki sposób należy to zrobić poprawnie. Wróćmy do tego naszego przykładu błędnego ze skrzyżowaniem dwupoziomowym. Mamy odcinek, no i jeśli chcemy wstawić węzeł, to też domyślnie co możemy zrobić? Wybrać węzeł, tryb dodawania i klikamy po prostu wstawiając tutaj nasz węzeł. No i mamy wstawiony węzeł i wygląda to na to, że wszystko jest ok, aczkolwiek być może część z Państwa się domyśla, nie jest to rozwiązanie poprawne, ponieważ ten węzeł jest w ogóle niepowiązany z tymi odcinkami, które tutaj mamy. Zobaczmy, jakie są różnice. Jeśli zaznaczymy tutaj odcinek, on rozpoczyna się w węźle i kończy tutaj. Jeśli zaznaczymy ten odcinek, on przejeżdża jakby przez ten węzeł. Nad czy pod nim, to nie ma akurat tutaj znaczenia. Jeśli zbliżymy sobie nasz widok do tego węzła, zobaczymy, że ten węzeł faktycznie jest położony całkowicie obok i jest niepowiązany z tymi odcinkami, które byśmy chcieli ze sobą skrzyżować. Co gorsza, także widzimy, że jest to błąd. Co gorsza, jeśli oddalimy nasz widok, to zobaczymy, że tego błędu nie ma. Właściwie inaczej, nie jesteśmy w stanie dostrzec po prostu tego błędu. Jest to o tyle uciążliwe, że jeśli ten błąd będzie występował licznie na naszej sieci, to nie będziemy w stanie potem, po prostu będzie ciężko nam zidentyfikować, gdzie on po prostu występuje. A jest to o tyle istotne, że kiedy będziemy rozkładać pod koniec naszego kursu już ruch na sieć, to program na przykład powie nam, że nie ma możliwości przejazdu z tej części miasta na południu do tej części miasta na wschodzie, ponieważ nie ma jak na przykład tutaj skręcić. I trzeba będzie oczywiście ten błąd gdzieś znaleźć na naszej sieci, a tak jak powiedziałem, nie widać go dosyć jasno, ponieważ właściwie sytuacja wygląda bardzo zbliżenie, jak mamy to po lewej stronie. Ciężko to rozróżnić. Dobrze, zatem w jaki sposób należy rozwiązać to właściwie? Popatrzmy, zaznaczmy sobie na ten węzeł, po prostu poprzez klawisz Delete, oczywiście w trybie edycji go usuwamy. No i co możemy zrobić? Zastosujemy takie podejście, że podzielimy istniejący odcinek na dwie części i przez to, że wykonujemy taką czynność, my wstawiamy węzeł na odcinku. Zobaczmy, jak to działa. Wybieramy po lewej stronie Links, czyli odcinki, tryb edycji, zaznaczamy ten odcinek. Klikamy prawym klawiszem myszy na niego, nie ma znaczenia, w którym kierunku zaznaczymy ten odcinek. Mamy tutaj opcję podział, czyli split. Oczywiście jest wiele innych opcji, częściowo je sobie jeszcze omówimy. Jeśli ktoś jest też ciekawy, można sobie przećwiczyć także inny podział. Klikamy split, aczkolwiek widzimy tutaj skrót klawiszowy F8, który polecam stosować na kolejnych już krokach, żeby przyspieszyć pracę. I dzięki temu możemy wybrać, w którym miejscu chcemy wstawić węzeł, który nam podzieli ten odcinek. Na przykład stawmy sobie tutaj, specjalnie tak z boku, żeby było
bardziej czytelne, co tutaj robimy. Klikam, dzięki temu widzimy tutaj już po samym zaznaczeniu, że ten nasz odcinek został podzielony na dwie części z zachowaniem parametrów naszego odcinka, który wcześniej tutaj był, czyli tam żeśmy konfigurowali ten odcinek na 1200 pojazdów na godzinę przepustowości i faktycznie tutaj mamy to tak skonfigurowane dla obu kierunków. To samo mamy na tym odcinku, czyli po prostu pobrał te wartości z tego długiego odcinku, który wcześniej tutaj był. Oczywiście długość się zmieniła, on to automatycznie przeliczył. Dobrze, zatem klawisz F8 służy do podziału naszego odcinka poprzez stawienie węzła na tym odcinku. Co zrobić z tą drogą północ-południe? To samo, czyli zaznaczamy ten odcinek, klikamy już klawisz F8, żeby było szybciej i nie wstawiamy teraz węzła gdziekolwiek, ponieważ wtedy byśmy mieli dwa węzły i nadal ta sytuacja by była nierozwiązana, tylko wykorzystujemy już ten węzeł, który tutaj jest. Pojawia się takie lasso zresztą przy kursorze, co znaczy, że dowiązujemy do istniejącego elementu, czy do odcinka, czy do tutaj węzła, który już istnieje i dzięki temu, jeśli wybierzemy ten węzeł, któryśmy przed chwilą tworzyli, utworzymy skrzyżowanie bezprawne, czyli już tak jak właściwie mamy taką sytuację jak tutaj, czyli jest możliwość przyjazdu do dowolnej relacji, np. z południa, właściwie z zachodu na południe, z północy na zachód i tak dalej, jeszcze w innych kombinacjach. Także takie podejście jest rozwiązaniem tej sytuacji. Oczywiście można sobie to sprawdzić, czy faktycznie nasze rozwiązanie jest poprawne poprzez zaznaczenie w trybie edycji węzłów i na przykład przesuwanie tego węzła. Dzięki temu, że pozostałe linki podążają do ten węzeł, to znaczy, że one są przypisane do tego węzła. Może się zdarzyć taka sytuacja, że gdzieś obok stawiliśmy także węzeł i niechcący jakiś odcinek przypisaliśmy nie do tego węzła, co trzeba. To raczej się rzadko zdarza, aczkolwiek proponuję właśnie tak weryfikować, czy wszystko jest w porządku. Przy okazji widzicie Państwo, że przesunąłem ten węzeł w taki sposób, by mieć tę linię prostą i więcej, żeby odzywać to, co jest po lewej stronie. I dzięki temu mamy te dwa skrzyżowania narysowane w sposób poprawny i oczywiście najlepiej jest przewidywać, w jaki sposób odzorować całą sieć transportową i gdzie wstawiać poszczególnego rodzaju węzły, a potem po prostu je połączyć odcinkami. Aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, które odcinki powinny być wstawione, a które nie. Na przykład możemy tutaj sobie popatrzeć na Aleję Grunwaldzką i domyśleć się, że będziemy zrywać te główne odcinki sieci drogowej, Wierzchowa Dolina, do Stodzienki i na przykład okaże się po kilku godzinach, że istotny dla nas jest na przykład ten wjazd. A tutaj pewnie nie wstawiliśmy tego węzła i co teraz zrobić? Tak? Dzięki temu, że znamy już taką opcję jak podział odcinka, czyli klawisz F8, można po prostu podzielić ten odcinek, który tutaj będzie narysowany na dwie części i wstawić tutaj węzeł, tak jak żeśmy tutaj to zrobili. Także uczulam na ten problem, zwłaszcza wstawienia węzła na odcinkach i nieprzywiązania tego węzła do tych odcinków, tak jak zrobiliśmy na początku błędnie, ponieważ, tak jak powiedziałem, ciężko zidentyfikować potem, gdzie znajduje się błąd na sieci. No dobrze, oprócz tego pozwolę sobie jeszcze może usunąć troszeczkę odcinków, przy okazji możemy to także omówić. Żeby usunąć jakiś odcinek, wybieramy oczywiście odcinek, klikamy Delete. To samo możemy zrobić z węzłem, zaznaczamy, klikamy Delete. Jeśli chcemy usunąć i węzeł, i odcinek, no to mamy możliwość na przykład od razu usunięcia węzła. Pamiętamy o warunku, że każdy odcinek musi się zaczynać i kończyć w węzłach transportowych. W związku z tym, jak usuniemy ten węzeł, to automatycznie usuniemy ten odcinek, w związku z tym po prostu jest szybciej. Jeśli usuniemy na przykład teraz taki węzeł, to będziemy mieli pytanie do programu, co zrobić w tej sytuacji. Czy on ma usunąć pozostałe dwa odcinki, czy ma połączyć te dwa odcinki z wykorzystaniem parametrów odcinka czwartego, to domyślam się, że to jest ten, albo szóstego, czyli domyślam się, że to jest ten. Oczywiście, jeśli jest to istotne, to trzeba wiedzieć, który odcinek ma jaki numerek. No i ja na przykład wybieram opcję taką, żeby połączyć ze sobą te dwa odcinki. Dzięki temu otrzymuję odcinek, który jest krzywy.
jeden odcinek i nie ma żadnego tutaj węzła wstawionego pośredniego. Jeśli chcę usunąć wszystkie tutaj odcinki, mogę na przykład usunąć ten węzeł na środku. I w ten sposób one zostały wszystkie usunięte. Oczywiście powinienem jeszcze usunąć te pozostałe. Na razie usunę tylko może te i przećwiczymy sobie jeszcze co nieco na tych dwóch węzłach. Albo patrzmy właśnie na te może jeszcze węzły i na ten odcinek, który nam tutaj został. Mianowicie, kiedy chcemy rysować sieć, ta sieć zazwyczaj składa się z odcinków, które są zakrzywione, nie są one proste. Więc w związku z tym, kiedy dodajemy jakiś odcinek, może w trybie dodawania, na przykład tutaj, możemy od razu tworzyć kształt tego odcinka. Nie musimy od razu kończyć rysowania na końcu. Możemy dodać kształt tego odcinka i w ten sposób będziemy mieli odzorowany rzeczywisty, na przykład przebieg drogi. Wybieram klas techniczno-odbiorczy, czyli dwukierunkowy. Co w przypadku, gdybyśmy chcieli zmienić kształt tego odcinka? Należy go zaznaczyć i mamy tutaj na górze taką opcję jak pozwól na interaktywną edycję geometrii obiektów. To dotyczy się wszystkich elementów na sieci, rejonów transportowych, no prawie wszystkich nie węzłów. Węzłów się nie da kształtować, bo to jest po prostu jeden punkt. Poprzez wybranie tego trybu zaznaczają się tak zwane shape'y na tym odcinku, które możemy przesuwać, tworząc nowe kształty, jakie sobie zażyczymy. Oprócz tego, że możemy je przesuwać, możemy je także usuwać. Do usunięcia służy nam to, co jest tutaj napisane w dolnym prawym rogu, lewym rogu, czyli poprzez przytrzymanie kontrola i kliknięcie możemy usunąć nasz shape. Dzięki temu po prostu połączy nasz odcinek z kolejnymi sąsiednimi shape'ami. To samo możemy zrobić poprzez przytrzymanie kontrola i dodanie nowego shape'a. Widzimy tutaj koło kursora pojawia się plusik. Możemy wstawić po prostu shape na przykład w tym miejscu, w tym miejscu. Jeśli chcemy go usunąć, pojawia się minusik i w ten sposób usuwamy. Także tutaj jest dosyć, myślę, intuicyjne. I potem możemy oczywiście go złapać myszką i przesuwać w lewo, w prawo. Czyli przy tym przypadku także możemy na przykład ten shape sobie zmienić. Ten shape już tutaj domyślnie powstał na miejscu tego węzła, ponieważ musiał być tam po prostu wstawione załamanie. Także tak możemy edytować kształt odcinka. Polecam ten tryb wyłączać, kiedy go nie potrzebujemy, ponieważ na słabszych komputerach bardziej obciąża system i powoduje czasem jakieś błędy. To już coraz rzadziej się zdarza, ale jednak się może zdarzyć. I to co pozostaje jeszcze? No, usuniemy te wszystkie elementy obok naszego podkładu mapowego, ponieważ jesteśmy już, myślę, gotowi do przejścia do rysowania naszej sieci transportowej i na kolejnym spotkaniu mówimy sobie metody rysowania takiej sieci transportowej. Już znamy techniczne podstawy, w związku z tym pozostaje nam omówienie metody i samo rysowanie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną część.